Cześć, witam Was w 132 vlogu. Dzisiaj będzie coś, z czego Wam jeszcze nie pokazywałem, a dokładnie będę montował separator głównie na tłuszcz, ale też na odpady. Taka mini oczyszczalnia, że tak powiem. No, może przesadziłem z tą oczyszczalnią, ale generalnie chodzi o fachową nazwę, to jest separator tłuszczu. To jest w Kebabie taka restauracja Kebab Bistro, bardzo sympatyczna obsługa, przesympatyczny właściciel. Zresztą zobaczycie, szyld na początku pozwolił nagrać, pokazać. Do rzeczy. Po prostu tam dostał taki wymóg, żeby zamontować pod szafką separator. To jest taki, można powiedzieć, podszafkowy separator, tylko sztuka cała polegała na tym, znaczy sztuka, nie sztuka, że musiałem podłączyć, wcisnąć go pod szafkę i podłączyć dwa zlewy do niego. Zresztą zobaczycie tam pewnie, chyba to nagrałem, ujęłem, pokażę Wam, jakie rury były bez tego separatora zarośnięte tłuszczem. Także cały myk polegał na tym, żeby go wcisnąć w szafkę, podłączyć dwa zlewy, no i wyprowadzić do odpływu. Ta zasada działania separatora to macie tu macie, o tu macie. Mniej więcej tak w przybliżeniu tak ten separator działa. A jak mi to wyszło? No cóż, zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję, wszystkim nowym subskrybentom za wszystkie komentarze. Jest nas coraz więcej, co bardzo mnie cieszy. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No i oczywiście, jak zawsze, do zobaczenia za tydzień. Cześć! No hej, cześć moi drodzy. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy montować separator na tłuszcz do takiej knajpki z kebabem. Chodzi o to, żeby tam, gdzie w tych zlewach, w zlewie tłuszcz, który tam wylewają, czy myją jakieś gary, coś nie szło do kanalizacji, tylko żeby ten separator wyłapywał ten tłuszcz, a woda, powiedzmy, tam szła sobie do kanalizacji, a ten cały syf zostawał w tym separatorze. Kiedyś, dawno temu już jakiś tam montowałem, ale myślę, że fajnie będzie nagrać coś takiego. I Wam pokazać. Separatory też, co niektórzy ludzie, szczególnie w domach jednorodzinnych, gdzie też sobie montują. Niektórzy montują też ci, co mają szamba jeszcze, ale przeważnie się separatory w knajpach montuje. Są firmy, które potem to odbierają. Tak czy inaczej, no, coś nowego do pokazania Wam. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, choć rzadko tak bywa. Także co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. Dzisiaj, moi drodzy, w kebabowni Kebab Bistro robię. Także tutaj będziemy ten separator podłączać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tutaj mamy ten separator. Tutaj taki odcinek, znaczy kawałeczek, początek filmu jest taki trochę, no jakby szarpało tym materiałem, ale to wina znowu kamerki. Ale to potem króciutko, potem będzie dobrze. Dobra, przejdźmy do konkretów. Tutaj
Akurat no jak ten separator wejdzie, to nie będzie nam pasował syfon. Tu widzicie, przymierzam. No pod szafką musi być, ale no syfon i separator w jednym tutaj ciągu no nie bardzo pasuje, także będziemy musieli tutaj pokombinować troszeczkę. Nie będzie tak łatwo jak myślałem. Czyli syfon wykręcę i po prostu go przesunę w głąb szafki. Tylko muszę tą instalację, która jest, rozebrać, bo tutaj no, trzeba generalnie wszystko przerobić, żeby to spasować ze sobą. Ten stary syfon też zarośnięty był, tam potem wstawimy nowy syfon. I teraz tak, te rurek tutaj widzicie, bo tam jeszcze jest taka mała umywaleczka, która też będzie podłączona do tego separatora. Tylko tak jak mówiłem, te rury muszę tutaj rozebrać wszystkie. Zresztą zobaczycie, jak one zarośnięte były, bo tutaj jak przechodziło, to część cofało się właśnie do tej rury od tej umywaleczki i ten tłuszcz tam się zbierał w tych rurach i zarastało. Zresztą zaraz zobaczycie, jak ja to rozbiorę. Tutaj odpływ generalnie szedł no, leciutko pod górę. Nie było spadku, tylko leciutko pod górę szedł. Niedużo, minimalnie, ale ten tłuszcz tam się z tego zlewu w tych rurach tutaj odkładał. Muszę to rozpiąć. Wszystko, no tutaj inną drogą cała ta instalacja pójdzie. Tak jak tutaj widzicie, no nie za ciekawie, tam widać te rury zarośnięte tym tłuszczem. Od razu trzeba przetrzeć, żeby to na tej płycie woda nie stała. I teraz tak, przymiarka, bo tutaj muszę przymierzyć, gdzie otwór w szafce wywiercić na drugą stronę, bo tam właśnie w tej drugiej jakby szafce jest odpływ w ścianie, także no, trzeba przez tą szafkę zrobić przejście. Tu jeszcze też taka przymiarka, jeszcze tak się łudziłem, że syfon wejdzie nad separatorem, no ale szans nie ma. Bez pokrywy może i by wszedł, no ale pokrywa musi być tutaj. Także z pokrywą no generalnie nie ma szans, ale teraz sobie zaznaczam miejsce, gdzie muszę wyciąć. No i tu już wróciło do normalności i tutaj muszę przez dwie szafki się przewiercić, zrobić otwór, żeby ten separator podłączyć do odpływu. Czyli otwór robię na wyjście do kanalizacji. Tak widzicie, w tym drugim okienku starym tam jest właśnie wyjście właśnie do kanalizacji w ścianie. A tutaj, gdzie wiercę, będzie właśnie wyjście z separatora. Jedną płytę mamy przewierconą, jeszcze jedną.
No i mamy, można powiedzieć, gotowe. Teraz troszkę tutaj obczyścić, obgarnąć. Muszę sobie sprawić taki malutki, przenośny odkurzacz, powiem Wam, bo mam duży przemysłowy, ale do takich drobnych są takie malutkie odkurzacze i będę musiał sobie sprawić taki. No ale póki co trzeba sobie radzić. No i tutaj, jak widzicie, odpływ wychodzi z tego separatora i tu będę musiał się podłączyć, no ale najpierw muszę podłączyć ten zlew i tą umywaleczkę, która jest na blacie z przodu, to tam za chwilę zobaczycie. Tylko najpierw jeszcze muszę tutaj właśnie do spuszczania zaworek założyć, to jest oczywiście tutaj fabryczne, no tylko uszczelnić gwint i zawór kulowy wkręcić i to wszystko. I to zostawiamy. No i ten zaworek, bo on był w komplecie tutaj z tym separatorem, jego tylko po prostu wkręcić i zostawiamy. Tam właściciel mówił, że potem sobie coś tam wymyśli, żeby jakiś wąż czy coś do spuszczania ewentualnie tej zawartości z tego separatora. Ale mówi, żeby tylko wkręcić, zamknąć i zostawić. No, mamy gotowe. Teraz zakładamy wieko. Wieczko ma pod spodem uszczelkę, także na te klamry jak się zapnie, to jest no, bardzo szczelne. No i tutaj ustawiamy mniej więcej jak powinno być. I teraz tak jak widzicie, ten syfon będę musiał właśnie za ten separator przesunąć maksymalnie pod tą tylnią ściankę. I tutaj w tych swoich szpargałach znalazłem takie właśnie kolanko do przesuwania syfonu. To zaraz zobaczycie. To jeszcze muszę to wszystko wyciągnąć, bo tutaj no, że tak powiem, cała instalacja na nowo. Tutaj jeszcze ten właśnie łój tłuszcz muszę, widzicie ile tego jest, bo to właśnie, tak powiem, w dół szło znaczy pod górkę i część tego tłuszczu właśnie osadzała się w tej rurze, która z umywalki tutaj, z drugiej umywalki schodziła i osadzała się właśnie w tej rurze. Że rura była generalnie do połowy zarośnięta. No, widzicie ile tego gzylcu wyłazi z tej rury? Teraz wszystko będzie to w tym separatorze. Dobra, to odstawiamy na razie na bok.
Jeszcze tutaj chyba trochę zobaczyłem. Teraz tak. Teraz właśnie to jest to kolanko, które tam znalazłem w swoich szpargach właśnie do cofnięcia tego całego syfonu pod ściankę. Niektóre syfony już mają oryginalne takie kolana. No tutaj ja miałem w tych swoich szpargałach. Coś mi zostało, tak widzicie, syfon pójdzie całkowicie pod tylnią ściankę. Tylko sobie przymierzę rurkę, obetnę. Syfon też dałem, tam znalazłem u siebie, dałem nowy, że tak powiem, bo ten też już był pozarastany, tam gdzieś mówi, że pokapywał im. W sumie można było go reanimować, uszczelki dać, ale tam ustaliliśmy, że dam nowy syfon, także. A miałem akurat, to nie ma problemu. Także te kolanko jest tyle fajne, że tu na rurę 40 normalnie się zakłada, skręca się i wszystko elegancko trzyma. No, jak widzicie, syfon jest cofnięty i teraz się zmieści i syfon, i separator. Teraz kolejna przymiarka. Wszystko ładnie weszło, spasowało. Możemy składać dalej. Teraz tak, tutaj musimy założyć kolano i potem jeszcze trójnik. No bo tak wspominałem, no tutaj trzeba podłączyć jeszcze tą umywalkę, która jest na blacie. No i kolejne kolano i tutaj właśnie kolano i redukcję z 50 na 40, bo wejścia i wyjścia są 50, a odpływy od syfonów są 40, także trzeba to, że tak powiem, poredukować. Tutaj miałem akurat kolano redukcyjne z 50 na 40, także to ładnie tutaj mi wyszło, przypasowało. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz jeszcze muszę podłączyć tą rurkę do odpływu od umywalki właśnie w drugiej szafce. Także tu w sumie no, przez dwie szafki trzeba było się wszystko robić. No i tutaj właśnie rurka 40 i podłączamy do tego trójnika.
No i tak, syfon mamy generalnie podłączony od zlewu. Jeszcze zostanie podłączyć nam tą umywaleczkę i odpływ do kanalizacji. Teraz tak, no tutaj musimy kawałek rurki przymierzyć, wstawić tak, żeby właśnie po tym kolankiem wyjść i podłączyć to bezpośrednio do kanalizacji. No i można powiedzieć przyłącze do kanalizacji mamy zrobione, czyli cały separator jest już podłączony. Jeszcze nam zostało podłączyć tą umywaleczkę. Tutaj to już taka, można powiedzieć, zwykła formalność, tylko rurkę przyłączyć do syfonu i praktycznie można powiedzieć, że będzie zrobione. Tutaj nową oczywiście też redukcję gumową, bo tamta już była stara, sztywna. Także tutaj nową redukcję z 50/40 redukcję gumową założymy. No ta stara mogła już nie do końca trzymać. Oczywiście ta pasta poślizgowa. Tak, tutaj właśnie w tą redukcję te kolano wciskamy i potem tą białą rurkę założymy i tutaj odpływ od umywalki tej będzie założony, można powiedzieć. Trochę mało miejsca, niewygodnie, ale trzeba sobie radzić. Tutaj w sumie mogłem latarkę wziąć, bardziej przyświecić, także tutaj tak słabo widać, ale wpadłem w wir pracy, nie pomyślałem. No i mamy wszystko podłączone, teraz trzeba puścić wodę, oczywiście posprawdzać szczelność tych wszystkich połączeń, czy nigdzie tam wycieków nie ma. No i oczywiście ten separator cały wodą zalać, bo musi być pełen wody, żeby go można było używać. Coś podobnego jak boiler. Też trzeba wodą zalać. Także teraz sprawdzam te wszystkie szczelności, wszystkie połączenia. A cały czas woda oczywiście leci, bo i tak muszę ten separator cały wodą zalać. Także w międzyczasie sprawdzam wszystkie połączenia, jakie robiłem.
No i tutaj to jest właśnie, nie wiem, umywalka, mini zlewik. Tutaj też oczywiście trzeba posprawdzać wszystko. Wszystko jest ok, także no tak to mniej więcej w wielkim skrócie wyglądało. No i tak, założyłem, sprawdziłem, nie cieknie, to jest chyba dobrze. Na kebaba się załapałem, także klient zadowolony. Będę jeszcze później w drugim jego lokalu taki sam montował. Tak, no a tutaj tak wszystko weszło, można powiedzieć, na styk. No ale co się nie da, jak się da, wszystko się da, tylko trzeba chcieć. A jak się będzie sprawdzał, to się okaże w praniu. Najpierw zalałem go wodą, posprawdzałem, czy nigdzie nie ma żadnych wycieków. No troszkę tam trzeba było kombinować, bo tam dwa zlewy trzeba było podłączyć, także no wszystko było tak, no powiem wam, dość mocno upchane. No i tak widzieliście, ten syfon cały musiałem cofnąć maksymalnie do tyłu, bo po prostu by pod ten separator nie wszedł, nie zmieścił się. Ale miałem takie przejściówki, takie kolanka, żeby syfon móc przesunąć do tyłu. Także to wszystko ładnie wyszło, woda ładnie spływa, nie ten tak. No co tu dużo gadać, no. Zrobione i można jechać do następnej roboty. No cóż, to chyba wszystko na teraz i do zobaczenia przy następnych robotach. Trzymajcie się, hej.